Witajcie! W dzisiejszym odcinku czeka nas trochę przygód. Będziemy się dużo przemieszczać różnymi sposobami. Samolotem, autobusem, łodzią, trycyklem, a nawet karetką. Poznamy też Lenę i Krzysztofa, a z nimi to już w ogóle będzie wesoło. Będą też kraby i gigantyczne ropuchy. Zapraszam na pierwszy odcinek z Filipin, gdzie przylecieliśmy prosto z Japonii. Wylądowaliśmy w Filipinach, w Manili. Szok kulturowy zaczął się już w toalecie, ponieważ nie szumi ona strumykiem i nie jest tak czysta jak w Japonii, a na ulicy nie jest tak, wiecie, spokojnie tutaj. Już jest dużo nagabywaczy i bardzo dużo się dzieje i jest bałagan. Ale ogarnęliśmy eSIM-a, ogarnęliśmy aplikację Grab, żeby zamówić jakiś transport do hotelu, ponieważ jedziemy tam tylko na jedną noc i rano wracamy na lotnisko i łapiemy samolot na jakąś wyspę. Jest duszno, gorąco, wilgotność 200%, wiatraki szumią, więc nie wiem, jak to wpływa na jakość dźwięku. Jest inaczej niż w Japonii, nie? Tak. Srebrna Toyota. Za ile będzie? 25 minut? Inna różnica, jeżeli chodzi o szok kulturowy. Po przylocie z Japonii na Filipiny właśnie zainstalowaliśmy się na jedną noc w tym tutaj pokoju hotelowym. To jest zdecydowanie jego rozmiar. Jak Ci się podobały Filipiny? Bardzo. Na razie jestem trochę przygnieciony. Po tym jak przyjechaliśmy z tego relatywnie spokojnego Kyoto, zapewne spokojnej Osaki, z lekko zwariowanego Tokio, ale tutaj tamten chaos był lekko zorganizowany, natomiast tutaj jest taki prawdziwy chaos. Prawdziwy chaos 16 piętra przy pełni chyba, albo jakoś obok Tak, będzie pełni. pełnia. Następnego dnia rano naszym oczom ukazuje się nie tylko chaos, ale i też bardzo trudne warunki, w których mieszkają ludzie. Nie mamy jednak wiele czasu, więc zjeżdżamy szybko przeszkloną windą, a następnie wsiadamy w Grab, by udać się z powrotem na lotnisko, na którym wylądowaliśmy wczoraj. Po drodze oglądamy pierwszy raz Manilę w świetle dnia. Wszyscy trąbią i jeżdżą w każdym kierunku. Po 20 minutach jesteśmy z powrotem na lotnisku. Tym razem, by odbyć lot krajowy. W pewnym wieku trzeba się szanować. To już jest ten wiek, kiedy, no niestety, ale trzeba zacząć używać wózeczka dla bagaży. Powiem Wam, że ja nie wiem, czasem się pcham w tę sytuację, że nie dość, że nie lubię latać, to jeszcze w takie kierunki, że na tym lotnisku wcale nie jest tak spokojniej. Na przykład tutaj wszędzie są maszyny, gdzie sprzedają testy na dengę, malarię i zapalenie pęcherza. Nie powiem, żeby to mnie uspokajało jakoś przed lotem, że lecę w takie kierunki. Tomaszek, na przykład na ukojenie przed lotem, stresem, co? Pokaż, co tam oglądasz. No pokaż. Nie pokażę, bo to się będzie stresowała. Ja się stresuję tymi maszynami, co tu są z testami na malarię, dengę i zapalenie pęcherza. To nie jest zbyt zachęcające. A to oglądasz jakieś pożary i wypadki. Super. No nie wiem, tak mi się pojawiło. No. Na szczęście lot trwa tylko godzinę 35 minut i nocujemy w miasteczku, do którego przylatujemy, czyli do Cebu. I spróbujemy ogarnąć jakiś prom na jutro, który powinien trwać 2 godziny. Potem powinniśmy znaleźć jakiś środek transportu, jeszcze nie wiem jaki, żeby pojechać 50 km od portu na wyspę. I tak po 3 dniach różnych przelotów i środków transportu powinniśmy dotrzeć na filipińską wyspę. Też tak lecimy naprawdę bez sprawdzania zbyt wielu informacji, bo
trochę o tym wczoraj gadaliśmy, że jesteśmy obydwoje tacy przeładowani tymi wrażeniami, że to już człowiek zaczyna postępować trochę jakby było wszystko za szybą. To jest tak jak, nie wiem, człowiek ma jakiś super stres albo duże wydarzenie i mdleje. Ja mam wrażenie, że po prostu jestem w takiej chmurce omdlenia czasem z organizacją różnych rzeczy. Dobrze, no. Nie twierdzę, żeby to było złe. Attention everyone. We are beginning our initial approach. Please ensure that your seatbelt is fastened. W Cebu śpimy w bardzo tanim pokoju, pełnym, jak dla mnie, niepokoju. Słyszycie te jarzeniówki? Na stoliku czekała na nas Biblia, na drzwiach znak o zakazie wykorzystywania dzieci, a woda pod prysznicem nie zachęcałaby umyć coś więcej niż stopy. Jakoś tam przespaliśmy noc i rano pojechaliśmy do centrum chaosu, czyli do portu. Nie wiem, jak to się stało, niechcący kupiłam biznes klasę. Nie wiem. Tylko nie wiem, co się dzieje. To jest taki chaos. Mega wilgoć i mega gorąco. Tomek siedzi gdzieś tam, widać jego czapeczkę. Ktoś nawet chciał się zamienić miejscami, a może chcesz siedzieć obok swojego towarzysza. I budzić mnie, a nie, my jesteśmy w ogóle 24 na dobę razem, jakby jest okej. Products into the province of Bohol are strictly prohibited. For proper disposal, kindly place the prohibited products into the confiscation bin. Violators will face penalties and potential legal consequences. A na zejściu ze statku ciekawostka. Musieliśmy dać do obwąchania nasze bagaże, ponieważ na wyspę nie wolno wwozić wieprzowiny. Mangno, pahamtangan o multa. Daghang salamat. Confiscation bin. Violators will face penalties and potential legal consequences. Thank you for your cooperation. Island, pan Gangan. Panggangan Island. Yes. That is located in Calapi. Yes. Si. Yes. So na yan now itong memory skina. So hindi pwede po na to na A nie, bo myślałam, że co dalej po tej wyspie, że gdzie indziej. Są bardzo mili, ale ciekawe jest odnaleźć w nowym kraju i po Japonii to jest naprawdę jednak... Przyjrzyjmy się z góry miejscu, do którego trafiliśmy, położone przepięknie wśród zieleni wysp i krystalicznej wody.
Latając dronem, Tomek zauważa wrak statku, który mogą się tylko domyślać, jest pozostałością po tajfunie, który nawiedził to miejsce w 2021 roku. Niestety nie udało mi się znaleźć w internecie za wiele na temat tego wraku, a i też nie do końca chciałam dopytywać poznanych na miejscu ludzi. Wynajęliśmy najtańszy bungalow i zostaniemy tu tydzień. Mamy tu wszystko, łóżko, łazienkę, a naszą osobistą moskitierę rozwiesimy sobie sami. Przed bungalowem jest bar, basen i ogólnie 20 kroków do morza. Wieczorami obserwujemy gekony i kraby. Co tam widziałeś przed chwilą? Kraba wielkości pięści. Nie, Tomasz, stracisz palec. Nie. Nie no, weź odstaw. A później poznajemy Krzysztofa i Lenę, którzy również fascynują się naturą. No kociku to ale ma głowę? Ma. Japcie, ale ty tutaj jakieś takie nosisz tego, takie bydactwo, to myślę, że to będzie takie grubsze już. No balszaja, no to pyton to nie jest. No i przyszła ze żmiją, no. Смотри, какая большая. No to jest, to kiedyś pływało i się utopiło, no. Tak? Zostaw. Вот это, tutaj. по-моему, ядовитое. Kochanie, zostaw, nie, co? Ogólnie dni mijały nam na słodkim lenistwie, w pięknym filipińskim słońcu. Pieskie życie, można by powiedzieć, ale do czasu. Któregoś dnia wyciągnęłam z basenu topiącego się chłopca, a godzinę później wciągnęłam się w jeszcze inną sytuację. No tobie mam nadzieję, że też nie. Krzysztof? Krzysztof pojechał na motorze do apteki i po jakimś czasie zadzwonił do Leny, że miał wypadek. Zderzył się z trycyklem. Nie nade mnie. Dobra. A z tyłu jeszcze nasz kierowca z hotelu. Krzysztof powiedziałbym filmowała i nazwała odcinek Hanys na Filipinach. Jeżeli chodzi o sam wypadek, to Krzysztof zderzył się motocyklem z trycyklem. Kierowca trycykla chciał pieniędzy za zniszczenie swojego pojazdu, co wyglądało dokładnie tak. Chodziło o wygięcie tej zardzewiałej rury. Ale zostawmy to policji. My natomiast jedziemy do szpitala. Muszę przyznać, że zarówno policja, jak i medycy byli wszyscy bardzo mili. A Krzysztof nawet naprawił w karetce ciśnieniomierz. Bardzo mnie ciekawiły uchwyty w karetce, jakby w autobusie. A potem poczęstowałam wszystkich miętówkami i dojechaliśmy do szpitala. How far is the hospital? Over there. Okay. Miętówkę może? Не, я выпить хочу. Dobra. To załatwimy, tylko jeszcze chwila. I nasz kierowca tu. A nasz pacjent tu. To jest taki przyszpitalny sklepik, gdzie mają jakieś gary. W samym szpitalu jest jakieś małe okienko, co to niby jest apteką. Lekarz, który opatrywał Krzyśka, pojedzie i z jego własnego domu da mu leki na ciśnienie. Jego własne leki. Powiedział, że ja mam dużo w zapasie, to ci trochę dam. Więc taka ta przygoda. Nie mam przy sobie mikrofonu oczywiście, więc sorry za dźwięk. No, natomiast najważniejsze, że Krzysztof jest cały i trochę po prostu obdrapany. Jak się czujesz? Jak nastroje? Super. Jestem na tego który mi zajechał drogę. O Jezu, ale będę musiała pipkać.
A możesz bez Dlaczego? przekleństw? Przecież to oryginalne to tak jest. Ciężko to inaczej nazwać, nie? Jeżeli ktoś chce skręcić w lewo, a potem się decyduje jednak, to w prawo może. No nie było to fajne, no ale co z tego? Przynajmniej mandat powinien dostać za brak światła, nie? Dostał, Dostał? ale jest moja wina. Mandat za brak świateł, ale mimo wszystko moja wina, że... No bo uderzyłem w jego tył, tak? No nic nie zrobić. 2,5 tysiąca pesos to są grosze. A tutaj w sumie tylko chodzi o ten motor od mojego kumpla, tak? Bo tam trzeba będzie parę rzeczy powymieniać. Teraz lepiej? No tak, Czystym jest lepiej. tak. Możesz położyć tak obok kostki. Ja. O, jest. No dosłownie. Wieczorem wróciliśmy do hotelu. Oddaliśmy się relaksowi w tym samym basenie, co ratowałam tego dnia chłopca. Panie, co za dzień. Jest. Następnego dnia z rana było ładnie, a później przeatakowała nas piękna, tropikalna burza. A w następnym odcinku mniej wypadków, a więcej zabawy. Zostaniemy wmanewrowani w turystyczny skam z szybowcami cukrowymi, ale przy okazji poobserwujemy też wyraki. Pójdziemy wątpliwej konstrukcji drabinami, by popływać przy pięknym wodospadzie. No będzie się działo, zapraszam.